Będzie szybko, będzie konkretnie, będzie mało prawniczej nowomowy. Zapraszam na pierwszą część filmu z serii 5 pytań o zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Czy każdy pracownik może być objęty zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Nie. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być stosowany tylko wobec pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia mieli dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracodawca powinien zatem ocenić, czy dany pracownik spełnia te kryteria przed zawarciem umowy o zakazie konkurencji. Pracodawca może jednak zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji nawet wówczas, gdy jedynie przewiduje, że pracownik uzyska szczególnie ważne informacje w przyszłości. Umowa o zakazie konkurencji może być zatem zawarta z każdym pracownikiem, co do którego pracodawca samodzielnie i w sposób swobodny zdecyduje, że posiadane dane przez niego teraz lub w przyszłości informacje mogą być informacjami ważnymi. Czy umowę o zakazie konkurencji mogę zawrzeć w umowie o pracę, czy musi to być osobna umowa? Umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę. Jednak chodzi tu o odrębność prawną, a nie faktyczną. Co to znaczy? Generalnie to, że nie ma żadnych przeszkód, żeby umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy stanowiła po prostu kolejny paragraf w umowie o pracę albo załącznik do niej. Nie ma konieczności tworzyć odrębnego dokumentu. Musimy jednak mieć z tyłu głowy, że mimo znajdowania się w tym samym dokumencie co umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji to jest odrębna umowa i ma to szereg konsekwencji, a o jednej z nich powiem już za chwilę. Czy umowa o zakazie konkurencji musi być na piśmie? Tak, zdecydowanie tak. Dlaczego zdecydowanie? Dlatego, że jeśli nie mamy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na piśmie, to jest ona nieważna. Czyli tak, jakbyśmy jej nigdy nie zawarli, jakby nigdy nie istniała. I teraz uwaga, umowy o zakazie konkurencji często nie mają formy odrębnego dokumentu, tylko są zaszyte w umowach o pracę jako kolejny paragraf czy załącznik. Przed chwilą o tym mówiłam. Umowa o pracę też powinna być zawarta na piśmie, jednak brak dochowania tego wymogu nie powoduje, że umowa o pracę jest nieważna, bo i tak dochodzi do jej zawarcia, na przykład w sposób dorozumiany. Czyli na przykład wysyłamy pracownikowi podpisaną przez pracodawcę umowę o pracę z prośbą, żeby ją podpisał i nam odesłał. Umowa zawiera w sobie też paragraf dotyczący zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jednak pracownik nigdy umowy ze swoim podpisem do nas nie odsyła. W efekcie nie mamy zawartej umowy o pracę na piśmie, ale pracownik zaczyna normalnie pracować. No i jaki jest skutek? Ano dwojaki. Jeżeli chodzi o umowę o pracę, to dochodzi do jej zawarcia w sposób dorozumiany, mimo że nie mamy jej w formie pisemnej. Ale jeśli mieliśmy tam też zakaz konkurencji, to on, nie zawarty w formie pisemnej, jest nieważny. Po prostu, tak jakby go nigdy nie było. Pamiętajmy o tym. Czy za przestrzeganie zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę zawsze trzeba płacić? Co jeżeli w mojej umowie nie ma mowy o żadnym odszkodowaniu? Tak, trzeba płacić i to płacić konkretne pieniądze. To znaczy nie mniej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Na przykład, jeśli mamy zakaz konkurencji zastrzeżony na 12 miesięcy, to okresem referencyjnym dla ustalenia minimalnego odszkodowania jest dla nas właśnie 12 miesięcy sprzed ustania stosunku pracy. Dodajmy, że bierzemy pod uwagę wynagrodzenie faktycznie otrzymane, a nie wynagrodzenie umówione. Ale o tym opowiem więcej w kolejnym odcinku. Jeżeli w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie uzgodniono żadnego odszkodowania za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, to pracownikowi automatycznie przysługuje odszkodowanie w minimalnej wysokości, czyli wspomniane 25%. Na jak długi okres można zawrzeć zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Czy 3 lata to już jest za długo? Nie ma żadnego przepisu, który określałby maksymalny okres, na który można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że taka umowa musi być terminowa, to znaczy nie można jej zawrzeć na zawsze, bez ograniczenia jej trwania i bez wyznaczenia z góry, przez jaki czas obowiązuje. Brak określenia w umowie terminu końcowego będzie skutkować jej nieważnością. Odpowiadając jednak na pytanie, jak długi może być termin obowiązywania umowy, powiedziałabym, że czas trwania zakazu powinien być adekwatny do ochrony uzasadnionych interesów pracodawcy. W praktyce okres ten wynosi najczęściej od 6 do 12 miesięcy, chociaż okres może być krótszy lub dłuższy, w zależności od specyfiki danej branży czy zajmowanego przez pracownika stanowiska. Aby nie przegapić kolejnych odcinków serii 5 pytań o, zasubskrybuj kanał Studio Gesell i zostaw łapkę w górę pod filmem dla lepszych zasięgów. Do zobaczenia.